Hej, hej! Jak tam leci? Święta, święta i po świętach. No cóż, w każdym razie dzięki temu, że już jest po świętach, możemy zacząć składać wam życzenia noworoczne, także wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku i oczywiście 2 razy więcej robaczego joja. Uwaga, bo życzenia mogą się spełnić szybciej niż myśleliście. Zapraszamy na następnego jobla! Wyciągam rękę na palec pętlę, by zacząć temat, co łamie szczękę. Jak to na koniec roku bywa, trzeba by było zrobić jakieś podsumowanie, dlatego zobaczmy, jakie jaja w tym roku miały premierę. Tak dużo. Okej, zrobimy co innego. Jak na Sylwestra przydałoby się zrobić jakieś podsumowanie, dlatego zerknijmy, jakie bimetale wyszły w tym roku. Tyle? Fucking hell. No dobra, zróbmy tytany, będzie ich mało. Jak przystało na Sylwestra, przydałoby się zrobić jakieś podsumowanie, dlatego zapraszam na przejrzenie modeli tytanowych, jakie wyszły w tym roku. No. Tyle? Nie, zostawię to na ekranie, popatrzcie sobie po prostu. A z jeszcze innych newsów, jeśli nie mieliście opcji, bądź macie Alzheimera w poważnej fazie rozwoju i zapomnieliście, obczajcie wideo Spinów 2015, fantastyczna edycja, fantastyczni gracze i fantastyczne widoczki, nic tylko oglądać i łapkować. Szkoda tylko, że wideo zrobiło takiego malutkiego trolla i wyszło zaraz po ostatnim joblu, przez co muszę go wrzucić do tego, a nie do poprzedniego. Czy ktoś to wspominał o małym trollu? Shush! Go away! Freaking trolls. Z kolei w naszym kąciku, na który fajnie popatrzeć, tudzież warto wiedzieć, że coś takiego się dzieje. Czy wiedzieliście, że Cliff wypuszcza swojego bimetala w niedalekiej przyszłości? Póki co mamy tylko takie fajnie zrobione instagramowe wideo, linki gdzieś na dole. W każdym razie w pewnym momencie jojo jest w bezruchu, tak krzywo tam leży na jakiejś skałce czy gdzieś, zobaczcie, bardzo mnie intryguje ten kształt, fantastyczny design jeśli chodzi o bimetal, ja bardzo lubię jak bimetalowe te okręgi są w środku joja, wydaje się to wtedy jakoś wyciągać lepiej spin niż całkiem na krawędzi i na zewnątrz, także ja lubię jak są od wewnętrznej strony ścian. No i co tu dużo mówić, wygląda bardzo organicznie, do tego w fajnym położeniu są te obciążające okręgi, no ciekawe. Michael Curti, możecie sobie wyjutubować, bardzo taki ciekawy styl machania. No, zobaczymy, no bimetal od Cliffa, jedyny minus, zapatrywałbym się na $170, jeszcze zależy czy w splashu czy nie. I kolejna enerka do oddania. No to teraz czas na trochę porad technicznych. Mówię trochę, ponieważ będzie ich parę. Zwykła porada techniczna a propos triku. Dzisiaj obchodzimy Double or Nothing, będzie zaraz. Natomiast mieliście parę pytań takiej typowo natury technicznej, więc zamierzamy odpowiedzieć na nie, aby nie blokować was z machaniem, jeśli to jest problemem. Pierwsza z nich to wobble. Co to jest i jak to się, z czym to się je? Wobble, jakkolwiek, oble. Co to znaczy? To znaczy, że jojo się nierówno kręci i to powoduje drgania samego jojo. Czyli jeśli jojo jest w ruchu, prawda, i kręci się w daną stronę, również horyzontalnie zaczyna się trzęść, czy odbiegać od normy. I jest to spowodowane najprawdopodobniej ubytkiem wagi po jednej z którejś stron. Druga przyczyna to nieregularny kształt, czyli na przykład jeśli zdingujecie bardzo mocno jojo, może odpaść kawałek i wtedy albo ze względu na zmianę kształtu, albo ze względu na zmianę wagi, albo ze względu na oba te czynniki jojo zacznie się nieregularnie kręcić, czyli woblować. Ja miałem najbardziej zwoblowane jojo, jakie miałem, to Berserker, którego się już pozbyłem. Generalnie jeszcze tak, zanim wam pokażę to na forum, na którym naprawdę, jeśli macie jakiś problem, zarejestrujcie się, wejdźcie na to forum i jeśli nie możecie znaleźć odpowiedzi na naszym kanale, bo nie jesteśmy w stanie robić, wiecie, filmów cały czas i na tyle pytań odpowiadać dziennie, na ile byście chcieli, postaci filmów,
Odpowiedzi na pewno są na tym forum. Zapytaliście nas, jak robić pady silikonowe. Usiadłem wczoraj, zerknąłem na forum, zresztą nawet nie musiałem szukać, tam jest mini chat, zapytałem się, tam są bardzo mili ludzie, od razu mnie przekierowali i tam jest super temat, zajęło mi przeczytanie 3 minuty, 7 zdjęć czy 5 zdjęć. Poszedłem, kupiłem silikon, zrobiłem pady, mam pady zrobione własnoręcznie właśnie na tym jojo. Dlatego polecam, jeśli nie macie, wejdźcie tam na forum, zarejestrujcie się, po czym zapytajcie, zostaniecie przekierowani do właściwego tematu. Natomiast, wracając do Wobbla, nie wiem, czy będzie widać, Wobbla możemy znaleźć w dwojaki sposób, czy możemy ocenić, czy Wobble jest. Najpierw wizualnie. Nie wiem, czy możecie zauważyć, czy będzie widać na czarnym tle, natomiast to jojo lekko drga. Możecie zauważyć, że ono tak lekko jakby się rozmazuje. Zamiast mieć fajne zabarwienie jednolite, to zabarwienie tak jakby lekko się przemieszcza, drga na boki. Jeśli macie jojo w tą stronę, to taki ruch. I on tutaj jest średnio obecny, tak jak mówię, ja nie mam za dużo joj zwoblowanych, to jest jedno z najbardziej. Natomiast jest jeszcze druga metoda na tak zwany paznokieć i ta metoda jest bardziej dokładna, ponieważ nie tyle oceniacie wzrokowo, a czuciowo. Bierzecie paznokieć i przestawiacie do joja, najlepiej tak od dołu, pod lekkim kątem, dosłownie tak, żeby płaska powierzchnia waszego paznokcia była po 45 stopniami i podkładacie pod jojo. Teraz, jeśli będzie wobble, jeśli będzie obecny, zauważycie, że jojo wam stuka. Tak jakbyście pukali o drzwi. To będzie oczywiście dużo mniejsze pukanie, natomiast zauważycie, że puka wam ewidentnie w paznokieć. Jeśli zauważycie takie pukanie, to znaczy, że jojo prawdopodobnie ma w jakimś stopniu wobbla. Teraz w jakim stopniu, no to już wam nie powiem. Musicie sami, prawda, przy każdym joju ocenić. Przy tym nawet powinno być słychać, także ja się na chwilę zamknę. Słyszycie? Takie ding 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 ding, to znaczy, że jojo odbija się od paznokcia, czyli nieregularnie się kręci, robiąc taki ruch. I co uderzenie, oczywiście to jest dużo mniejszy ruch, ja wam tylko pokazuję, żebyście widzieli. I co uderzenie wali w paznokieć. I tak to mniej więcej wygląda, tak oceniacie wobble. Zależnie od tego, czy jojo, jak prosto rzucicie jojo, jak dokładnie i samo w sobie jak wielki jest wobble, tak bardzo będziecie mogli je poczuć na palcu. Więc tutaj warte jest nadmienienia, kiedyś czytałem o gościu na oficjalnej grupie Cliva, który kupił jojo za $160 i oczywiście był rozczarowany, ponieważ mu miało wobbla, nie było big raidem. Pisał na grupie, pisał e-maile, był bardzo wkurzony, po czym się okazało, że gość jest początkującym machaczem i nie umie dobrze rzucić joja do boku i rzucał krzywo. No i jak rzucicie krzywo, to wiecie, ja też jak rzucę krzywo, no to krzywo leci, tak? To krzywo się kręci. Więc to by było a propos wobbla. Teraz tak, jeśli chodzi o pady. Pady zrobiłem silikonowe, będą tutaj prawdopodobnie widoczne. Tam może wyglądać, że to jest brudne od środka. Tak nie jest. Te jasne części w środku to jest splash złoty. Ono o dziwo też ma splash wewnątrz pada. Rowka na pad. W każdym razie muszę wam powiedzieć tak. Odsyłam na forum, ja muszę to zrobić co najmniej jeszcze raz, zanim przekażę wam opinię, czy warto to robić, czy nie i jak to robić. Szczególnie ta druga część, czyli jak to robić, muszę to jeszcze raz zrobić. Natomiast na pewno wymaga to dużo precyzji, nie dużo cierpliwości, ale dużo precyzji, ponieważ jak nie wyczyścicie tego porządnie, szczególnie jeśli macie bezbarwny, to wam będzie responsywne. Także najlepiej zaglądnijcie na forum i ja robiłem dokładnie według instrukcji, które tam są. Polecam wam, jeśli nie wiecie co kupić, czy o co zapytać w sklepie, bądź prosicie o najtańszy silikon i sprzedawca zaczyna się wam rozwodzić,
poproście o silikon do szkła, czyli szkło do szkła, akwarystyczny. I to wystarczy. Ja nie mogłem się po polsku zapytać, więc nie mogłem opisać, wiecie, tak po polsku fajnie jak do was teraz mówię, tylko poszedłem i musiałem konkretnie powiedzieć, także domyśliłem się, że to jest ten taki do szkła, do taki, co się używa w łazience, czyli wyciskacie takie gumowo konsystencję, półpłynną konsystencję i to zamienia się w coś stałego po 24 godzinach. Także jeśli chodzi o wyrównanie, bo tu tylko dodam, to mnie najbardziej martwiło, jest przepiękna robota, jeśli chodzi o wyrównanie. Także jest to bardzo precyzyjne. Natomiast potrzeba właśnie dużo takiej manualnego skilla troszeczkę. Nie za dużo, ale troszeczkę. No i samo schnięcie pada trwa 24 godziny, więc jeśli macie tylko jedno jojo, no to musicie się z nim pożegnać na cały dzień i noc, co w niektórych wypadkach może być jak detoks. Okej, czas na właściwą poradę techniczną. Dzisiaj obchodzimy Double or Nothing, będzie nudno, ale szybko. Zaczynamy od trapezu, wykładamy kciuk przed formację i nawijamy ręką dominującą sznurek, po czym wędrujemy palcem wskazującym do największej dziury, działając na przednich sznurkach, wykonujemy 2 przewroty i jesteśmy w Double or Nothing. Damn, to było szybkie. I to by było na tyle w tym YOLO, mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz najlepsze życzenia noworoczne ode mnie. I widzimy się z wami po nowym roku. Hello. Cześć. Wyciągam rękę na palec pętlę, by zacząć temat, co łamie szczękę.